Jeszcze opowiem o Człowieku z żelaza. Stowarzyszenie Filmowców, którego byłem prezesem, próbowało odegrać jakąś rolę w tym okresie i ważną rolę. Mianowicie, niezależnie od tego, że próbowaliśmy jako stowarzyszenie, który większa część zarządu tego stowarzyszenia to byli młodzi reżyserzy, którzy wtedy stawiali, że tak powiem, już nie pierwsze kroki, ale którzy wychodzili na prowadzenie, jeżeli by użyć sportowego określenia. Takim był na pewno i Krzysztof Zanussi, i Krzysztof Kieślowski, i Wojciech Marczewski, który już zrobił swój pierwszy film i zbierał się do następnego. Stowarzyszenie domagało się, ponieważ obejmowało nie tylko ludzi kina fabularnego, ale również reprezentowało film dokumentalny i kronikę filmową, domagało się od władz, żeby władze zgodziły się na rejestrację wydarzeń politycznych bez wstępnej cenzury. Bo dawniej było tak, że tam, gdzie się wydarzało coś nieprzewidzianego, nie jechała w ogóle ekipa kroniki filmowej. Kronika filmowa jechała tam, gdzie ściskano ręce, gdzie przecinano wstęgi, gdzie się odbywały oficjalne wydarzenia, które potem były pokazywane na ekranie. Kronika była obowiązkowym dodatkiem do każdego filmu, w związku z tym odgrywała w tych czasach rolę telewizji. Kiedy robiłem film Człowiek z marmuru, nagle zdałem sobie sprawę, że podstawowe wydarzenia lat 50. w ogóle nie istnieją na ekranie. Że jeżeli ja chcę zrobić cokolwiek, opowiedzieć o tamtych czasach, to muszę wszystko wyinscenizować od nowa, bo tylko są same oficjalności. Zaczęliśmy przekonywać władzę i użyliśmy następującego argumentu, że niech władza polityczna zgodzi się, że wydarzenia polityczne, które filmowcy uznają za wartościowe, ciekawe i ważne, filmowcy to nakręcą, a to będzie spoczywać w magazynach, w domyśle właściwej instytucji, czyli Urzędu Bezpieczeństwa. Tegośmy nie mówili do końca, ale tak to się należało, żeby byli spokojni, że te materiały, że tak powiem, nie będą użyte tak długo, jak władza polityczna się na to nie zgodzi, ale będą istniały. Teraz to się wydaje absurdalne w ogóle taka rozmowa i takie rozumowanie, ale wtedy to była jedyna szansa, żeby kamery nagle stanęły naprzeciw jakiejś rzeczywistości, bo czuliśmy, że coś będzie w powietrzu, coś się wydarzy i znowu będzie tak za lata, że będziemy widzieli uściski dłoni, a nie będziemy widzieli wydarzeń, które się, że tak powiem, które kamery kroniki filmowej i naszych dokumentalistów opuszczą.